Dzień dobry Polsko, witamy w kolejnym odcinku nieregularnego przeglądu rolkowego. Chcieliśmy podziękować za dużą oglądalność i odzew związany z poprzednim odcinkiem. Nie przedłużając, zapraszam na garść informacji z naszej ojczyzny. Z tej strony Yuto Yasutoko i zapraszam na wiadomości. Zaczniemy od omówienia eventów, które odbyły się na przełomie 3 miesięcy. Ze względu na ogrom wydarzeń skupimy się tylko na ich najważniejszych aspektach. Na pierwszy ogień idą oficjalne zawody, z których punktacja zalicza się do Polish Rolling League, czyli stała formuła po 3 kategorie wiekowe, oddzielnie mężczyźni i kobiety oraz Best Trick. Pierwszymi z serii były zawody Royal Blades, które odbyły się w Krakowie na Street Parku z frekwencją 60 uczestników. W kategorii kobiet zwyciężczyniami były kolejno od najmłodszych Blanka Chrycaj, Kasia Kaminiosz i Julia Komenda. W kategorii mężczyzn byli to Maciej Paluch, Adam Wrzal i Krystian Zarzeczny, do którego należał również Best Trick. Afterparty zostało ocenione przez eksperta z wynikiem 3/6 w skali suchej krakowskiej. Na drugi strzał idą oficjalne zawody Kato Blading Games, które odbyły się 15 czerwca na katowickim PTG. Pierwsze miejsca w kategorii Women, zaczynając od najmłodszych, to Iga Kos, Gabriela Papierska i Julia Komenda. Wygrani mężczyźni w swoich kategoriach to Maciej Paluch, Michał Pietrzak oraz Tomek Przybylik. Best Trick należał do Krystiana Zarzecznego. Afterparty zostało ocenione przez eksperta z wynikiem 4/6 w skali palec z węglem. Czas na zawody nieoficjalne. Oset i jego Inline Combat odbył się 11 maja na 2 DIY megaboxach z eleganckim rozpędem w Sieradzu. Uczestniczących zawodników było 20, a drugie tyle ludzi śmigających. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Kwiecień, drugie miejsce Goofy, a trzecie Maciej Złocki. Best Trick należał do Michała Ogarnęło. Afterparty zostało ocenione przez eksperta na 5/6 w skali osetów. Następnym eventem były zawody Crank Street Contest w Warszawie. Odbywały się na 2 miejscówkach, DIY Rurkomórkach oraz na kultowej Rurze Warszawianka. Nasza ekipa filmowa pojawiła się na zawodach, dlatego po szerszą relację zapraszamy na koniec tego odcinka. Afterparty zostało ocenione przez eksperta 6/6 w skali merchu cranksowego. Ostatnimi zawodami, których wyniki omówimy, to Not Bad Jam, który odbył się 8 czerwca w Łodzi na nie takim sekretnym spocie Indigo Nails. Podium Girl wyglądało następująco. Pierwsze miejsce Kate Bedrata, która zdobyła również Blady's Best Trick Grindbox. Drugie miejsce Agnieszka Abramik, która zdobyła również Blady's Best Trick Bowl. A trzecie miejsce ex aequo Kasia Kaminiosz i Kamila Probierz. W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajął Tomek Przybylik, drugie miejsce Gabriel Rozwadowski, a trzecie Lothar Ribot. Najlepszy grind na całym grindboxie otrzymał Gabriel Rozwadowski, a najdłuższy grind w bowlu ex aequo Jan Spiridowski i Bartek Pogoda. Na zawodach odbył się również nieoficjalny plebiscyt na odjebanie zjebanej akcji, a zwycięzców wyłoniło się ex aequo 2. Afterparty zostało ocenione przez eksperta z wynikiem 6/6 w skali lakierów do paznokci firmy Indigo Nails. Najlepsze wakacje dla rolka. Dzień dobry, panie prezesie. Halo? Słuchaj, jak będziecie nagrywali te swoje durnoty, to tam nie wspominaj przypadkiem, że w Łodzi streetowe zawody będą, bo chłopaki z Not Bad Community to nawet terminu nie mają i nie ma co dodawać. No i żeby było to wszystko jasne. Oczywiście, panie prezesie. I czym się ramy, to się nie posramy. Dziękuję, panie prezesie. Najlepsze wakacje dla rolkarzy znowu pojawiają się na mapie wydarzeń. Po rocznej przerwie Rollfest ponownie otworzy swoje wrota dla wszystkich zajawkowiczów i amatorów mocnych wrażeń. Po więcej informacji zapraszamy na komunikat od samych organizatorów. Elo, już 12. Czekaj, ja może tutaj stać. Elo, już 12 sierpnia widzimy się w Trójmieście na Rollfestie i zaczynamy w poniedziałek Game of Blade na Ergo Arenie. Pozdro. Dobra, wtorek to jest dzień na plaży, robimy sobie grilla, a później wszyscy razem wbijamy na stocznię, na mini rampę, tam jest fajny underground spot, będzie się działo. W środę sponsor day na nowym parku w Pruszczu.
A w czwartek, jak to na Rollfeście bywa, streetowe zawody, no muszą się odbyć, więc tak naprawdę już ten czwartek widzimy się na streetie. I Rollfest kończymy festiwalem Baltic Games, na którym będą rolki na małym parku, także każdy sobie pojeździ. Mam nadzieję, że widzimy się tłumnie. To nie Miami. Dziękujemy za ten wspaniały komunikat wszystkich zaangażowanych, a całą rolkową Polskę zapraszamy na tegoroczny Rollfest nad morze. Kolejnym nadchodzącym eventem są zawody streetowe Beast of the East w Lublinie. Chłopaki z Dzikiego Wschodu dotrzymali słowa i już 20 lipca będziemy mogli bawić się i rywalizować na 3 spotach, które będą w całości na rurkach. Zapraszamy! W maju można było zauważyć interesujące ruchy młodych Polaków. Ekipa 4 rajderów, czyli Adaś Żal, Misiek Pietrzak, Filip Chudziak oraz Julia Komenda wyruszyła na podbój Grecji na zaproszenie samego Bobiego Spasowa, u którego też kimali. Spędzili oni 9 majowych dni na ateńskich ulicach, przy okazji odwiedzając również słynny Blade House. Materiał ze spalonego słońcem greckiego streetu pojawi się w nadchodzącym projekcie Inferno Bobiego, który prawdopodobnie ukaże się w lipcu. Kolejnym tripem wartym uwagi jest trip Polaków do Niemczech. Tomek Kwiecień razem z Iwonką, Peterem, Gabrysiem, Gajosem, Fifkiem i Ziemniakiem wyruszyli w 12-godzinną podróż do Essen i Dortmundu na śmiganie razem z ekipą Borklin Zoo z każdego dobrze znanym Eugenem Eninem na czele. Zwiedzili oni szereg kultowych miejscówek znanych z editów Enina, a owoce ich weekendowej jazdy będzie można zobaczyć prawdopodobnie w montażu chłopaków z Borklin Zoo. Czas na chwilę powagi. 26 kwietnia polską scenę uderzyła spora kontrowersja. Wszystko za sprawą Filipa Chudziaka i jego konta na Instagramie. Filip na swój IG wstawił post z trendem, który obiegł niedawno świat pod nazwą Who Did It Better. Fifek przyrównał swoje wykonanie triku z wykonaniem jednego z panteonu rolkowych bogów, Chrisa Haveya. Post ten spowodował nie lada kontrowersje, wzmożył ruch w internecie oraz mówi się, że nawet wywołał burzę w województwie podlaskim. Zdania ekspertów są podobne. Co myślisz o tym? Ja myślę, że luz. Myślę, że na Że początku fajnie. byłem negatywny, ale myślę, że fajnie, bo można o tym pogadać, nie? Co się dzieje? Internet zaszumiał. Ja bym też się do tego skłaniał, ale kurczę, za każdym razem każdego emeryta angażować. Zrobisz Royal i Brooke Howard Smith będzie wjeżdżał tobie na Instagram. jeden raz fajna akcja, ale więcej już nie. Fifek, dajmy im żyć na emeryturze. Staraliśmy się dociec prawdy i dotrzeć do samego zaangażowana w tę sprawę Chrisa. Niestety przekazał nam, że wolałby pozostawić tę sprawę bez komentarza. Dotarliśmy również do Filipa, który wynikiem całej sytuacji jest zdruzgotany. Moje życie nie ma sensu. Po tej dramie moje życie jest już skończone w rolkowym środowisku polskim. Już na żadnych zawodach się już nigdy nie pojawię. Moja kariera nawet się jeszcze nie zaczęła, a już się skończyła. Ja nie wiem, co ja teraz zrobię. I think you should stop being a little bitch. I think you should stop being a little bitch and get back to work. I need to Poland. Stop talking shit and go skate. Nowość na rynku publicystycznym. Nowa rolkowa gazeta The Paper ujrzała światło dzienne 27 kwietnia w Japonii. Jaki ma to związek z Polską? Taki, że jej autorem jest nasz rodak Tomasz Feist. Prace nad pierwszym numerem trwały około 4 miesiące, a nakład drukowany jest na bieżąco. W gazecie znajdziemy m.in. wywiady, relacje z imprez, recenzje montaży z ich twórcami, a nawet rubrykę fashion. Periodyk ma ukazywać się co kwartał. Kosztuje on 1500 jenów, czyli około 20 główek czosnku, a zamówić go można odzywając się na socjalach Tomasza oraz oficjalnym IG The Paper oraz w przyszłości na dedykowanej stronie internetowej. Gazeta dostępna jest w wersji papierowej oraz elektronicznej. Jako redakcja zachęcamy do zakupu oraz wspierania inicjatywy. Zostajemy przy prasie drukowanej, bowiem polski rynek czeka nie lada gratka.
Dzięki naszym olbrzymim koneksjom oraz zdolnościom pisania na klawiaturze udało nam się dotrzeć do informacji o planach wydawniczych nadchodzącego magazynu rolkowego Makabra. Projekt ten robiony jest przez Baszę i ma zawierać wszelkiej maści artykuły ze świata rolkowego. Sebastian mówi, że chciałby stworzyć przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą coś pisać o naszej scenie. W pierwszy projekt zaangażowanych jest już 2 bladerów z Polski. Projekt jest jeszcze mocno work in progress, gdzie druk i premiera jest wciąż do ustalenia. Trzymamy kciuki, aby projekt ten doszedł do skutku i czekamy na pierwszy numer. To już wszystko w tym wydaniu wiadomości. Dziękujemy za uwagę oraz przypominamy, że sezon trwa w najlepsze, dlatego nie zamulajcie rodacy, bo nic nie trwa wiecznie. Na koniec zapraszamy na reportaż z zawodów Crank Street Contest. Mówił do Was Yuto Yasutoko. Do zobaczenia! Jest 25 maja 2024 roku. Przyjechaliśmy do stolicy na streetowe zawody organizowane przez Cranks. To będzie krótki i szybki reportaż, bo też chcemy pośmigać. Zapraszamy. Alan bullet, me select, I say Alan bullet. This a one is like a bullet. Alan bullet, me select, I say Alan bullet. This a one is like a bullet. Chłopaki za nami jeżdżą, szybko nagrywamy i spierdalamy śmigać. Tak jest? Bardzo dobrze. Super, okej. Fajna kamera, działaj. Witam. Jaka frekwencja? Frekwencja. Dobra, nie mamy czasu, jedziemy. Jak się bawisz? Zajebiście. Elo, zarobiście. Jak się bawisz? Ja się super, jak się bawisz? Zajebiście. Trzyma na dziś. Życie jest piękne. Zaczyna się pierwsza konkurencja, switcha przejść. O kurwa, wariaty. Odpowiedź, jak się Państwu podoba? Super, my tu mieszkamy blisko, fajna inicjatywa. Dziękujemy bardzo. Czy się Państwu podoba? Tak. No, okej. Kolego, jak trudność miejscówek popytaj. Dobry, jak podoba się miejscówka, jaki jest jej poziom trudności? Kurzony. Nie wiem, jeszcze nie widziałem. Nie ma czasu. Nagrywasz czy jeździsz? Długo? No do wieczora. A co później? Będziemy pić Co będziesz pić? wódkę, bo bardzo lubię. Dziękuję bardzo. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. I pomału odlatujemy, odlot! Dobrze jest. Właśnie zaczęła się druga konkurencja 3-6 na triczek. Jak dotychczas drugi challenge? No, kręcą coś tam. Dziękuję bardzo. Czy potwierdzasz, że czerwony to najszybszy kolor? Biały był kiedyś najszybszy, tak, ale teraz czerwony. Super. Na co najbardziej zwracacie uwagę, oceniając dzisiejsze zawody na pierwszym spocie? Na kolor odzieży. Już to chyba oczywiste, nie? Kapol, o co chodziło z tą kawiarką? Kawiarką? Wszystko gra. Już gra? Tak, już teraz mleko leci. Trzecia część naszych zawodów właśnie się rozpoczęła. Transfer ten. Wyskakujemy z przeszkody przygotowanej przez Skate Arena.
spot, pomóżmy Kempolowi zabrać boksy. Pamiętajmy o tym, żeby zostawić po sobie porządek. Zbieramy wszystkie śmieci, są kosze. Jeśli kosz jest pełny, tam za rogiem jest następny kosz. Prośba, żeby wszystkie śmieci zabrać, nie zostawiać nic po sobie. I widzimy się niebawem na Warszawiance. Dokładnie, jest 13:15, czyli nawet jesteśmy dobrze w czasie. 14:30 zaczynamy rozgrzewkę na poręczach na Warszawiance. Zobaczcie sobie na wydarzeniu. Frekwencja zajebista. Ostatnia miejscowa, napierdalamy. Poleciał tak na plac, nie? No i jak poleciał Zbijamy festy. Co się stało? Do auta chyba od razu, co? Nastąpiła taktyczna zawijka. Misiek, jak tam oceniasz swój dzisiejszy występ na zawodach? O, mój? No, uważam, że spoko, optymalnie całkiem. To jest twoim głównym faworytem dzisiaj na tej miejscówce? Na tej miejscówce no Goofy, no zdecydowanie Goofy, no. Ewentualnie Tomo, ale no to już zależy na jaki aspekt patrzymy, nie? Ale nie no, generalnie to uważam, że raczej sędziowie przyznają Goofiemu. Dzięki. O, proszę. Panowie, takie szybkie pytanko, jak wam się dzisiaj podobały zawody? Zajebiście. Zajebiście. Tak, kozak był zajebisty. Widzę, że nie stygniecie panowie. Nie, to rozgrzewamy się cały czas. Dobrze, tak trzeba żyć. Na wesoło, na spontanie, nie ma... Tak jest. Jak się bawisz? Mega się bawiłem. Pojebani są ci rolkarze w Polsce, naprawdę. Myślałem, że tu nie będzie jeździło aż tak dużo ludzi, nie będą tak rzucać mięchem, ale rzucają. Jest żywy w Polsce. A będą jeszcze dready kiedyś? No, chyba na torbie. Patrz chłopie, tu Łysina wjeżdża powoli. No cześć. O Boże, cześć. Co powiesz? Nie wiem, co powiem. A co ty powiesz? Fajnie się bawiłem, a ty? No ja się będę dopiero fajnie bawił. To jest to. Tak trzeba żyć. Życie na rokach nie jest lekkie. Słońce świeci. Jak oceniasz organizację zawodów? Dojebanie, mistrzostwo świata, naprawdę mam nadzieję, że ktoś nakręci to z góry, bo zajaweczka gruba i tyle i naprawdę wspaniale. Trochę nie wiem czemu teraz przedłużają i zamulają i browarów nie ma. No właśnie. Tego brakuje. Na afterku się bawimy? Nie, na afterku dzisiaj się spotykamy, oglądamy, supportujemy ekipy. No, bawimy się, ale ja po premierach znikam niestety, bo starość i zajechany diesel nie umie już przetrzymać tego. Batmana nie da się zajechać, nie słuchajcie go. Dzień dobry. Dlaczego się nie na rolkach? Niestety miałem młodego urodzinki, ale szykuję się na wieczór solidnie. Oczywiście będzie tańczone na rolkach. Zdecydowanie. I na głowie.
Co tam wariaciki? Jest elegancko? Maksyma na dziś. Na dziś nie ma litości. Zdecydowanie. Jak ocenia pan swoje sędziowanie? Bardzo wysoko. No, normalnie sky is the limit. Tam właściwie nie ma. Ja nie wiem, czy to można oceniać. Tak, wysoko. Kurde. Słuchaj, jak oceniasz występ dziewczyn w dniu dzisiejszym? Występ dziewczyn w dniu dzisiejszym. No i swój. Uważam, że... No i swój oczywiście. Uważam, że ta rura trochę pokonała jednak dziewczyny, ale uważam, że było widać mega determinację próbami Kasi, moimi próbami. Kate to sobie dała dobrze jak zawsze. No, myślę, że dobrze wypadło jak na rurę, które tutaj... A pierwszy spot? Pierwszy spot bardzo przyjemniacki, tylko nie umiałam się dopchać do przodu, więc może jechałam 6 razy. Nie więcej, bo cały czas ja się ustawiałam ładnie w kolejce i wszyscy przede mnie się wpychali. No to faceci, Strasznie. to tranie. No właśnie. No i ogłoszenie wyników. W takim układzie chcieliśmy wam mega bardzo podziękować za to, że byliście. Mega wielkie dzięki dla sponsorów, którzy pomagali nam tutaj w ogarnianiu tych nagród. Mega wielkie dzięki dla jeżdżących za maksymalnie dobry poziom. Rolkowy przeglądnik tygodniowy. Kurwa, ogląda was się, ale nie do końca wiem, kto jest kto, kominiary, o to chodzi. Nikt nie wie, kto jest co. To już koniec reportażu. Pozdrawiamy ekipę Cranks, pozdrawiamy wszystkich uczestników i nieuczestniczących. Keep blading.